Cześć, w tym filmie chciałbym przedstawić Wam, jak można czyścić broń gładkolufową oraz jakie są zasady działania środków GNT. Zasady są proste, popatrzcie. Mamy typową strzelbę gładkolufową. To, jak bardzo jest zaniedbana, może wpłynąć na długość czyszczenia oraz ewentualne powtórzenie niektórych czynności. Po sprawdzeniu, czy broń jest rozładowana i rozłożeniu jej na części, oceniamy, czy wystarczy przedmuchać ją powietrzem, czy raczej musimy wcześniej użyć szczotki. Pamiętajcie, by używać szczotek z odpowiedniego materiału. Przedmuchujemy broń po to, by nie zrobiło nam się niepotrzebne tak zwane błoto, czyli mieszanka brudu i chemii, które będzie trudniej usunąć i zużyjemy więcej środków do czyszczenia. Na tym etapie musimy przygotować powierzchnię do docelowego czyszczenia, czyli pozbywamy się wszystkiego, co jest zbędne na powierzchni metalu czy kompozytu naszej strzelby. Tyczy się to zarówno szeroko pojętego brudu, jak i warstw poprzednio użytej chemii. Degreaser Cleaner doskonale usuwa luźne zabrudzenia, których nie zdołaliśmy usunąć powietrzem. Z racji dużego ciśnienia aplikacji, zmywacz wypłukuje to, co dostało się do broni podczas strzelania i jej noszenia, czyli piasek, ziemię, kurz oraz to, co jest wynikiem spalania prochu i strzelania, to znaczy opiłki miedzi, cząstki ołowiu czy plastiku z koszyczków. Środek ten wstępnie rozpuszcza już również nagar poprochowy. Z racji, iż środek ten działa przede wszystkim jako zmywacz, oprócz brudu rozpuszcza i usuwa poprzednio nałożone środki chemiczne, które miały na celu zabezpieczenie broni przed korozją i nadmiernym przywieraniem brudu. Nasz zmywacz wypiera wodę z powierzchni i szybko odparowuje. Jednak, gdy zależy nam na czasie, możemy przyspieszyć proces odparowania produktu i przedmuchać części broni powietrzem. Lufa to część broni, która jest narażona na zabrudzenia wynikłe z procesu spalania prochu. Dlatego przy tym elemencie potrzebny jest czas. By nasza pianka mogła zadziałać i rozpuścić grubszą warstwę nagaru i osadów poprochowych, po aplikacji pianki warto poczekać co najmniej 10-15 minut. Ten czas pozwoli chemii zadziałać i efekt czyszczenia będzie optymalny. Pianki można użyć również do czyszczenia miejsc trudno dostępnych, takich jak np. mechanizm spustowy, mechanizm zamka czy np. klucz gazowy. Pozostałe części strzelby należy potraktować gun cleanerem. Jest to środek do czyszczenia o podobnym składzie jak i piana, ale różni się rodzajem aplikacji. Jest w opakowaniu z atomizerem. Tym samym jest ekonomiczniejszy w użyciu, nie pryska, a z racji, iż nie jest w aerozolu, jego zapach jest minimalny. Nakładamy go na pozostałe części broni. Zalecane jest, podobnie jak w przypadku piany, odczekanie około 5-10 minut przed przystąpieniem do czyszczenia mechanicznego. Ale jeśli broń nie jest bardzo brudna oraz nie mamy wystarczająco dużo czasu, możemy praktycznie od razu przystąpić do czyszczenia. Pamiętaj, by zarówno podczas stosowania gun cleanera oraz pianki na powierzchniach DLC zwrócić uwagę na to, by te powierzchnie nie miały kontaktu z tymi środkami dłuższego niż 15 do 20 minut. Do czyszczenia możemy użyć szczotek z odpowiednim włosiem, patyczków higienicznych i czystych szmatek. Podczas czyszczenia mechanicznego możemy zauważyć, że piana zmienia kolor na niebieski. Jest to wynik reakcji środków chemicznych z miedzią i mosiądzem. Po etapie czyszczenia mechanicznego przystępujemy do wypłukania pozostałości gun cleanera wraz z całą resztą rozpuszczonych osadów poprochowych, nagaru i starych olei. Zmywacz odparowuje po paru minutach i zostawia suchą i czystą powierzchnię. Możemy przyspieszyć ten proces, tak jak poprzednio, przedmuchując elementy broni powietrzem. Pamiętajcie, że broń na tym etapie jest czysta, ale niezabezpieczona i pozostawianie jej w takim stanie to nie jest najlepszy pomysł. Po upływie 10-15 minut lufa jest już gotowa do wyczyszczenia. Do czyszczenia możemy użyć produktów w odpowiednim kalibrze, np. wyciora z założonymi przecierakami, szczotki mosiężnej, sznura lub po prostu czystej szmatki owiniętej na szczotce plastikowej. Wycior lub sznur wsadzamy od strony komory nabojowej. Powtarzamy czynność do momentu, aż świeża szmatka lub przecierak po wyciągnięciu będzie czysty. Na koniec przepłukujemy lufę degreaserem, a następnie w celu przyspieszenia procesu odparowania możemy ją przedmuchać powietrzem.
Na czyste elementy, które są ruchome i pracują najciężej w naszej strzelbie, należy nanieść smar syntetyczny. Małą ilość smaru w postaci kropli naniesiemy na współpracujące ze sobą części metalowe. Następnie rozprowadzamy smar patyczkiem kosmetycznym po ich powierzchni. Smar należy nanieść przed użyciem środka Gun Oil. Broń po wyczyszczeniu jest podatna na oddziaływanie środowiska i może ulec korozji. W celu konserwacji należy użyć środka Gun Oil. Nanosimy go w cienkiej warstwie po całej powierzchni broni i jej elementach, w sposób przypominający malowanie sprayem. Po tej czynności wycieramy elementy strzelby czystą szmatką, tym samym usuwając nadmierną ilość oleju. W celu konserwacji lufy strzelby, która będzie odłożona na dłuższy czas, należy nanieść na jej wnętrze cienką warstwę oleju. Proponujemy spryskać przecierak lub szmatkę środkiem Gun Oil i nałożyć go do wnętrza lufy w sposób podobny do jej czyszczenia. Pamiętaj, by przed wizytą na strzelnicy usunąć warstwę oleju z lufy czystym przecierakiem lub szmatką nasączoną zmywaczem. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności mamy wyczyszczoną i zakonserwowaną broń gotową do strzelania lub odłożenia do szafy. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam zrozumieć zasady działania środków oraz proces czyszczenia broni. Zasady stosowania chemii do broni i etapy jej czyszczenia są dość proste i logiczne, szczególnie jak zrozumie się pewne techniczne aspekty krok po kroku. Pozdrawiam i do zobaczenia na strzelnicy.